Na dworze mrozy i różne urządzenia odmawiają posłuszeństwa. Ale za mną jest moja pompa ciepła i zaczęła wyć. Wydawało mi się na początku, że to jest łożysko. Być może tak jest. Ale zauważyłem pod pompą ciepła i na spodzie radiatora zbiera się lód. Pomyślałem sobie, że być może zrobił się czop lodu. Przyszedłem to sprawdzić. Moja pompa ciepła ma zrobione odwodnienie w postaci metrowej rury wkopanej w ziemię. Pod spodem są wysypane kamyczki. Błąd, jaki popełniłem, jest taki, że nie ponacinałem tej rury, więc woda może jedynie przesiąkać pod spodem. Jeżeli coś tam się zablokuje, no to może być problem, bo rura może być wypełniona wodą, a tutaj na górze może zamarzać. Jest rurka od wody. Otoczyłem ją zwykłą otuliną od rur wodociągowych. Ona na pewno troszeczkę pomaga utrzymać ciepło w środku, a ta taśma jest tylko dla dekoracji. W środku tej rurki jest przewód cieplny, który pochodzi od pompy ciepła i on ma za zadanie trochę odmrozić, udrożnić ten przepływ. Mimo wszystko ta rurka jest dość cienka i może się zdarzyć, że się zatka. Sprawdzimy to. To jest parownik. Tutaj często może zbierać się szron w warunkach zimowych, w mrozie. Dlatego, że pompa ciepła, żeby ogrzać wodę w środku domu, ochładza to powietrze, przez co może zbierać się szron. Ale pompa potrafi sobie z tym radzić, odwracając ten proces i wykorzystując ciepło z instalacji ze środka domu, odmrażać parownik i regenerować go, powodować, że może dalej działać. A skąd pompa ciepła wie w ogóle, że ma włączyć cykl odszraniania parownika? Tutaj jest czujnik temperatury. To on sprawdza, czy jest tutaj za zimno i czy jest zaszronione i wie, kiedy włączyć ten cykl. Cykl jest włączany co jakiś czas, dzięki czemu jest swobodny przepływ powietrza. Tutaj na spodzie zbiera mi się trochę lodu. W tej chwili jest już temperatura plus 5 stopni na dworze, więc powoli się to samoistnie rozmraża. Nie podoba mi się ten lód, który tutaj się zbiera pod spodem i nie wiem, dlaczego ta woda tu ścieka. Na mojej pokrywce od też jest lód. Aby to otworzyć, poleję to wodą, żeby ten lód trochę roztopić i dzięki temu zobaczę, co jest w środku. Oho, sam lód. No nie dziwię się, że woda nie chce odpływać. A tu już widzę, co tu się wydarzyło. Ale ta rurka, nie chcę jej teraz urwać. A, to była oryginalna rurka od pompy ciepła. Trochę tam pozamarzało. A w środku lód. Ale tutaj ta czapa lodowa świadczy o tym, że tam w środku też wszystko pozamarzało. I nawet jeżeli zrobię tutaj głębszą rurę, to i tak pozamarza. Żeby dowiedzieć się, czy tutaj na tacy ociekowej również jest lód, muszę rozkręcić jeszcze budowę jednostki zewnętrznej. Dalej nie mogę nic zrobić bez odłączenia prądu, więc zadbałem o bezpieczeństwo. Nie, gwiazdki T20.
lód. Pod spodem jest lód. Trzeba odkręcić jeszcze to. Oj. Nie to. Tutaj są takie metalowe wsporniki. Je należy zostawić w spokoju. Ale tutaj te śrubki już 3 oraz te należy odkręcić. To jest sprężarka. Tutaj jest płyta główna od jednostki zewnętrznej. A w środku jest wentylator i parownik. Mało skomplikowane urządzenie, ale pracuje w trudnych warunkach. Mam dobrą i złą wiadomość. Zła jest taka, że łopatki wentylatora nie ocierają o nic i prawdopodobnie piszczy łożysko. A dobra to to, że już gdzieś widziałem taki silnik podobny i prawdopodobnie jest tam małe łożysko, które można wymienić. Przymagło? Źle przystało. Mam wrażenie, że tam na spodzie są takie dziurki. Tylko te dziurki są zapchane lodem. Więc cała taca ociekowa jest zamrożona. Być może ciepła woda pozwoli mi to odmrozić. Mam wodę i lejemy. Trochę tu za bardzo nie ma miejsca, więc muszę kombinować z laniem od góry. Trochę mi się przez to pewnie woda ochładza, ale myślę, że nie aż tak bardzo. Tego czajnika nawet nie jestem w stanie tam włożyć, za duży jest. Przeszkadza wentylator, ale chciałem nalać dużo wody. Trochę poczekałem, trochę się odmroziło, no i mogę już wyjąć lód ze środka. Tak patrząc na tą tacę ociekową, na dnie jej jest rozłożony też ten przewód cieplny, więc ona sama w sobie nie powinna zamarznąć. Natomiast jeżeli na tacy zbiera się woda i nie ma ona gdzie odpłynąć, to na wierzchu może stworzyć się warstwa lodu, która uniemożliwi odpływ skroplin. No i w ten sposób pewnie się to zatkało. Co z wentylatorem? Wentylator ma 4 lata, więc nie tak dużo. Często łożyska padają po właśnie 3-4 latach. Czy jestem w stanie faktycznie to sam wymienić? On generalnie pracuje bez większych oporów, tylko trochę piszczy. Podejrzewam, że jak będzie tak pracował cały czas, może dojść do zatarcia, więc prędzej czy później będę musiał go wymienić. Czy prędzej, czy później?
Jest zima. A co dalej z tym odpływem? No, będę musiał coś z tym zrobić. Mam jakiś pomysł. Myślę, że najbezpieczniej byłoby zrobić taką rynienkę, która odprowadzi wodę z tacy ociekowej do rury do środka ziemi. Może być tak, że zamarznie, tak jak to się stało teraz. Ale nawet jeżeli zamarznie, woda przez jakiś czas będzie ciekła po prostu pod pompę ciepła i nic się złego nie stanie. A ja przynajmniej będę miał podgląd tego, co się dzieje. A póki co skręcam to na dzisiaj. Jeszcze piszczy. Ale jakby mniej. Może mycie nie jest kluczowe i niewiele zmieni, ale na pewno trochę przedłuży żywotność urządzenia. To niewiele kosztuje. Dbajcie o swoje urządzenia. Serwisanci za Was tego nie zrobią. Nie, kurczę. Ten wentylator wygląda bardzo znajomo jak konstrukcja w rekuperatorze. Ja już taki silnik rozbierałem i myślę, że bez problemu mogę go rozłożyć i złożyć, wymieniając łożysko. Czy to pomoże? Nie wiem. Ale nowy wentylator kosztuje 1500, więc warto spróbować. Pomoczyłem instrukcję. Wentylator jeszcze trochę hałasuje.
ale jest trochę lepiej. Myślę, że oczyszczenie tacy ociekowej z lodu znacznie poprawi sytuację. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, jeśli chcecie więcej takich filmów i do następnego.